Witam w pierwszym odcinku biblioteki kursu FreeATS. Biblioteka ta służy do renderowania grafiki, głównie trójwymiarowej w przeglądarce. Ma ona niesamowite możliwości, świetnie nadaje się do tworzenia gier, wizualizacji oraz aplikacji 3D. Zanim w ogóle zaczniemy omawiać jakiś kod, chciałbym Wam zaprezentować parę przykładów. Tak, no to jest blog, z którego uczyłem się na samym początku. Nie ma na nim zbyt dużo tutoriali, ale to był dobry początek. No, jedyną wadą jaką jest to, że jest po angielsku. Aczkolwiek jeżeli znacie, to świetnie. Dacie sobie bez problemu z tym radę. To jest tak, no przykłady. Na stronie chromeexperiments.com jest masa tych przykładów z użyciem tej biblioteki. No ja odpaliłem sobie wcześniej pewien eksperyment, w którym jest 150 tysięcy sześcianów, które się obracają i są pod różnym oświetleniem. No sami zobaczcie. Są one ułożone w pewien wzór. Może u Was trochę ten filmik lagować, no ta animacja. Aczkolwiek jak sami sobie będziecie oglądać na stronie tego Chroma, to powinno być wszystko ok. No zobaczcie, popatrzcie. Kolejnym eksperymentem jest taka gra za pomocą tej biblioteki. A może załaduję ją ponownie. No nie jest ona zbytnio rozbudowana, ale zawsze to jest dobry początek. No, jest tu użyta, widzicie sami, prosta fizyka. Bohater ma plecak odrzutowy, można strzelać. No i zaraz pokażę. O, sami na przykład, no widzicie. Dobra, i to by chyba chodziło tyle o przykłady. No sami musicie sobie zobaczyć, bo tych stron jest... Przykładów jest 577. I ta liczba przykładów cały czas rośnie. Niektóre są nawet na telefony komórkowe. No, sami widzicie tutaj for mobile. Dobra, teraz przejdźmy do kodu. Przygotowałem sobie szablon, od którego będziemy zaczynać każdy nowy projekt. A, w ogóle jeszcze zanim zaczniemy, liczę na to, że już zapoznaliście się z HTML-em, CSS-em oraz przynajmniej podstawami JavaScript, bo bez tego, no, będziecie mieli problem ze zrozumieniem w ogóle kodu. Dobra. Na początku, chwilkę jeszcze odpalę sobie kod. Tak, no na początku mamy początek no, HTML-a, wstawiamy nagłówek. Nie będę się w to zagłębiał, gdyż to nie jest celem tego kursu. Przejdźmy może do tej linijki. Dołączamy tutaj plugin jQuery, jQuery, jak wolicie, który no ułatwi w sumie jedną rzecz. Mianowicie wyszukanie tego elementu, który jest tutaj w kodzie JavaScript. Nie będziemy się też w niego zagłębiać. No a tutaj jest nasza główna biblioteka free, którą musimy sobie dołączyć. Następnie mamy co my tu mamy? Ustawienie obiektu request animation frame. No, omówię go pod koniec, nie w tej chwili. Teraz tak. Pierwsze co robimy, to ustawiamy dwie zmienne. Pierwsza to jest szerokość naszego ekranu, a druga to wysokość naszego ekranu. Są one nam potrzebne do określenia rozmiaru obrazu, jaki będziemy wyświetlać. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Następnie pojawiają się kolejne 4 zmienne, które pomogą nam skonfigurować obiekt kamery. View Angle jest to kąt widzenia, patrzenia kamery. No u nas to wynosi 45 stopni, aczkolwiek możecie ustawić sobie no dowolny tam do 365. Do 360. Potem pojawia się zmienna aspekt, do której przypisujemy iloraz szerokości do wysokości ekranu. Co to oznacza? No jest to nic innego jak rozmiar obrazu, jaki chcemy wyświetlać.
format obrazu. No. U siebie w telewizorach też macie takie rzeczy. Poszukajcie sobie w menu tam w telewizorze, jak pilotem sobie popstrykacie. W moim przypadku jest to ekran panoramiczny i wynosi 16:9. Czyli to jest coś takiego. 16:9. No już może wam coś to świta. U innych to będzie na przykład 4:3. 4:3. No a u innych jeszcze inaczej. Kolejną zmienną jest to zmienna NIR. Jest to minimalna odległość, na jaką widzi kamera. No, potem zaprezentuję, w jaki sposób to może lepiej to wam zobrazuję, żeby zrozumieć tą zmienną. Następną zmienną jest zmienna FAR. Adekwatnie do NIR jest to najdalsza odległość, jaką widzi kamera. I to w sumie no tyle co do tych początkowych zmiennych. No nie ma co tu się głębiej w nie zagłębiać. Potem mamy zmienną container. No właśnie tu używamy tego pluginu jQuery, żeby sobie stworzyć uchwyt tego diva. Przepraszam. Następnie tworzymy bardzo ważne narzędzie, jakim jest nasz renderer grafiki. Będzie on tworzył naszą grafikę. No, zwykle będziemy używać WebGL renderer. Następnym obiektem jest to kamera. Ta kamera, bez której byśmy w ogóle nic nie zobaczyli. Mamy do dyspozycji kamerę z perspektywą, kamerę ortograficzną oraz, o ile pamiętam, jest jeszcze kamera, dzięki której możemy się przełączać pomiędzy pozostałymi dwoma kamerami. No, kamera z perspektywą to jest taka, jaką wisi normalnie w grach. W animacjach trójwymiarowych po prostu widzicie głębie, czyli oś Z. Jak widzicie, no jak widzicie, my używamy kamery z perspektywą, w której pierwszej podajemy nasz kąt widzenia, patrzenia. Potem podajemy nasz aspekt, który wcześniej przygotowaliśmy. No, zmienną NIR oraz zmienną FAR. Potem tworzymy zmienną scene, to jest, tworzy nam scenę w ogóle, w którą będziemy wrzucać nasze obiekty, jakie wytworzymy w kodzie. Następną instrukcją jest cofnięcie kamery, znaczy cofnięcie, no. Następnie cofamy kamerę w osi Z, znaczy cofamy. Do osi Z dodajemy 300 jednostek. Dodajemy to po to, abyśmy w ogóle mogli zobaczyć nasz obiekt. W ogóle tak, no jak są te osie rozłożone? Dlaczego 300, a nie minus 300? No to zobaczmy na stronie, zobaczycie na stronie dlaczego. No to jest układ współrzędny w grafice trójwymiarowej. No, macie tu oś X, w prawo idzie w stronę, w prawo rośnie, do góry jest to oś Y, ona właśnie no rośnie do góry. Oraz oś Z, jest to nasza głębia. W naszą stronę są to liczby dodatnie, a im głębiej są to liczby ujemne, dlatego mamy ustawione na 300, a nie na przykład minus 300. Dobra. Następnie ustawiamy kolor jakby naszego backgroundu. Znaczy, tak jak w grach macie Skybox. No, Skybox to są, no nie wiem, jak na przykład graliście w Half-Life'a, jest to po prostu niebo, nie? Jest to po prostu niebo. No, my w tej chwili nie ładujemy żadnego Skyboxa, więc ustawiamy kolor no, tego naszego backgroundu w tej naszej przestrzeni trójwymiarowej. No tutaj jest, no, trochę jaśniejszy od czarnego. Jest on podany w wartości heksadecymalnej. Tak, potem ustawiamy rozmiar naszego renderera, znaczy tak, potem ustalamy rozmiar naszego renderera. Potem ustalamy rozmiar naszego renderera. No, można sobie to wyobrazić
Tak jak grę odpalamy w jakiejś tam rozdzielczości, na przykład, nie wiem, 1280 na 1024, no to jest właśnie to. No w moim przypadku jest to no, praktycznie full screen, prawie, no. No gdyż, żeby w Chromie odpalić full screen, muszę nacisnąć F11, ale u mnie to jest no właśnie w rozdzielczości 1980 na 1080. Potem dodajemy sobie ten renderer jako DOM element do tego kontenera, no, który jest tutaj, przypominam. I tak, i zostaje nam ostatnia funkcja update, która służy, no w tej chwili ona nie jest nam zbytnio potrzebna, gdyż nie używamy żadnej animacji. No tak, no ale co ona robi w ogóle? No po pierwsze, w każdej klatce renderuje nam scenę. No tutaj jest to metoda render, która jako pierwszy parametr przyjmuje naszą scenę, a jako drugi przyjmuje naszą kamerę. I teraz zostaje nam do omówienia ostatnia funkcja, jaką jest Request Animation Frame, która przyjmuje tego update'a jako parametr. No, odsłonię teraz ten kod, zobaczycie co to robi w ogóle. Przepraszam. No, w tym kawałku kodu ustalamy sobie nasz FPS limit, ile chcemy maksymalnie FPS-ów. No, w zasadzie nie potrzebujemy więcej, gdyż tak naprawdę jak już będziemy mieli około 25 FPS-ów, to animacja jest zawsze płynna. Tak, o co chodzi w tym kodzie? Chodzi o to, aby nasza aplikacja 3D była kompatybilna z większością przeglądarek. Tak jak widzicie, tu jest na przykład dla Mozilla z prefiksem Moz. W sumie no nie ma co się zagłębiać bardziej w ten kod. No tu jest ewentualnie link do tego kod, link taki, który bardziej wam wyjaśni może co to robi. No też go udostępnię w opisie filmu. Dobra, i zobaczmy może sobie jak wygląda taki kod, co on w ogóle zrobił nam. No i to jest nasz efekt naszego kodu, to jest nasz szablon. No i widzicie, mamy takie szare tło, ciemne szare. No w tej chwili nic tutaj się nie znajduje, ale w przyszłości dodamy parę ciekawych obiektów. I to było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia następnego odcinka, w którym wstawimy pierwsze obiekty na scenę.